Myśmy nigdy nie zarabiali na oscylatorze. Zarabialiśmy 18 000% na anihilacji długów, o czym ani słowa nie ma nigdzie, ani w mediach, ani w zarzutach. Na transakcjach międzynarodowych, na swapie walut. Oscylator nigdy w żadnym raporcie, w żadnym sprawozdaniu, oprócz domniemanych przestępstw popełnionych przez nas, sformułowanych przez prokuraturę, nie istniał. Tak jak nie istnieje Święty Mikołaj i Królewna Śnieżka. Czwartego czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. My, naród. We the people. Dobry wieczór. Od marca Ursus jest bankrutem. Okazuje się, że utracił całkowitą zdolność kredytową i za lipiec załoga nie otrzyma pensji. Spółka ArtB wykupiła całą produkcję zakładu. O ArtB zaczęto dużo mówić, kiedy to pośpieszyła na pomoc bankrutującemu Ursusowi. Spółka ArtB sławiła się wykupieniem rocznej produkcji warszawskiego Ursusa. Baksik i Gąsiorowski kupili od fabryki w Ursusie 25 000 ciągników i zapowiedzieli, że z zyskiem je sprzedadzą. Pierwszy artykuł, o ile ja pamiętam, to jest, że nieznana nikomu firma, tajemniczy zbawca Ursusa. O, coś takiego było. To było pierwsze wejście moje w media. Tak, byłem tajemniczym zbawcą. Przychodzi z prośbą do firmy ArtB minister przemysłu i proponuje współpracę z państwem polskim celem uratowania kluczowych 3 przedsiębiorstw. To był Ursus, to był jakiś tam Bizon z kombajnami i chyba rafineria. To, że była Ursus jako fabryka była w bardzo dużych problemach, to było dla nas wiadome i tutaj Ministerstwo Przemysłu nie tworzyło iluzji. Przez cały rok 90 i początek 91 mozolnie produkowano te ciągniki, jakby nie zwracając w ogóle na uwagę, że właściwie już ich nikt nie kupuje. Podobno wszystkie wokół zakładu te puste uliczki zostały wypełnione wyprodukowanymi ciągnikami, których nikt nie potrzebował. Spółka ArtB w dalszym ciągu deklaruje pomoc i gwarantuje sprzedaż za granicą miesięcznie 4000 traktorów, ale stawia warunek. Musi być zapewniona ciągłość produkcji. Docelowo nas interesował rynek azjatycki. Chcieliśmy pozyskać przykładowo silniki z Korei, określony osprzęt z Tajwanu. Byliśmy w tym kontekście na rozmowach z Chryslerem. Chcieliśmy bardzo prosto te traktory sprzedać do krajów, gdzie one były potrzebne i wiedzieliśmy, jak za nie wziąć pieniądze z powrotem i uruchomić zwiększoną produkcję, podaż, popyt. I w ten sam sposób później Bizon i w ten sam sposób rafineria. Więc gdyby się to wtedy udało, bylibyśmy w bardzo szybkim okresie potężną firmą zajmującą się przemysłem ciężkim, bo tego nam brakowało. I teraz po 20 paru latach troszeczkę prawdy odsłonię. Tak wzięliśmy na plecy Ursusa. Do niczego nam nie był potrzebny. Był kosztem uzgodnionym z profesorem Zawiślakiem za mazowieckie... Znaczy w sensie ekonomicznym do niczego niepotrzebny, w sensie politycznym miał jakąś Jeszcze bardziej, jeszcze gorzej. Jak się okazało jeszcze gorzej. Znaczy, wiedzieliśmy, że to jest bardzo duży problem już wtedy. Ale uzgodniłem, że te koszta poniesiemy
i dźwigniemy Ursusa i utrzymamy w zamian za sprzedaż mazowieckich zakładów rafineryjnych, czyli dzisiejszego Orlenu. Cały czas podtrzymujemy rynki, które zdobyliśmy dla zbytu traktorów i w chwili, kiedy tylko to będzie możliwe do zagwarantowania przez Ursus 5-letnich, 3-letnich lub 10-letnich kontraktów, utrzymania ciągłości produkcyjnej, my przystępujemy do realizacji, a w tym momencie mamy już zagwarantowany zbyt 80 000 traktorów. Nie mogliśmy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa, żeby coś ruszyło, bo to najpierw by komornik wszystko zawinął. Nic by z tego nie było. Więc dochodziło do tego, że podstawialiśmy dosłownie tiry z gotówką, z których były wypłacane pensje przed bramą Ursusa. Krótko po załatwieniu w ten sposób i pochyleniu się nad człowiekiem, bo zawsze on jest najważniejszy, no to mieliśmy ogłoszony strajk, bo to Żydokomuna kupuje Ursus. Więc najpierw dostali pieniądze na to, żeby mogli się najeść, a jak już się najeli, to wpadli na pomysł, że zrobią strajk. Warszawa, dnia 20 lutego 1991 roku, godzina 9:30. Komunikat numer 1. W dniu dzisiejszym członkowie Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego Ursus rozpoczęli strajk okupacyjny w budynku dyrekcyjnym. Ludzie po prostu mają dość na okrągłe obiecywania im czegoś. Oczekiwania ludzkie już są na granicy wytrzymałości. No i wiarygodność całego projektu w tym momencie zmalała do zera. Atmosfera fatalna, no ale coś z tym fantem trzeba zrobić i sprzedać te Ursusy i wyjść z tego cało. Przedsiębiorstwo straciło zdolność kredytową. 2 lipca powołano nową dyrekcję. Przy drzwiach zamkniętych odbyła się narada oceniająca sytuację, na którą został zaproszony premier Bielecki. Jeżeli mamy tak działać, to po prostu pytanie o sens reform w tym państwie jest podważone. Gdy byłem w Ursusie w lipcu 1991 roku, wiedziałem już, że to jest niebezpieczna grupa. Byłem zszokowany, kiedy zobaczyłem na sali Gąsiorowskiego jako eksperta ze strony załogi. Na dodatek jako jedyny był naprawdę zorientowany, co się tam dzieje. Byłem wściekły. Na tej konferencji prasowej padło proste pytanie. Skąd macie pieniądze? Jak ja bym dzisiaj odpowiedział na takie pytanie? Powiedziałbym, że to długa historia. Opowiadałem o transakcjach, o kontraktach, o rynkach zagranicznych i on potem do tego wracał. O sprzedaży towarów w Kolumbii, w Afryce, w Azji. Od tego zacząłem. To był główny temat, o którym mówiłem. Oscylator był oboczną rzeczą. Dziennikarze, którzy tak bardzo w temat się nie wgłębili, ale uznali, że trzeba jakoś czytelnikom, czy widzom, czy radiosłuchaczom wyjaśnić, co to jest oscylator, wskazywali, że to jest, mówiąc skrótowo, podwójne oprocentowanie środków na rachunkach bankowych przenoszonych z jednego banku do drugiego przy pomocy czeków. Spółka brała czek z banku i szybko, na przykład helikopterem, przewoziła go do innego banku na drugim końcu kraju. W ten sposób przez kilka dni firma dostawała oprocentowanie z obu banków, ponieważ korespondencja między bankami zawsze trochę trwa. A w grę wchodziły wielomiliardowe sumy, więc i procenty były spore. Oba banki naliczają odsetki. No dobra, czy to jest zgodne z prawem? Jeśli człowiek nieświadomy wypłaci z banku pieniądze, zaniesie do innego banku, złoży depozyt. Jeśli tak się zdarzy, że oba banki naliczą oprocentowanie, no to właściwie to nie jest jego wina, tak? No, to bank się pomylił, że naliczył oprocentowanie. Wina banku. To on powinien się dowiedzieć, że tych pieniędzy już faktycznie nie ma i na tym polega luka prawna. Czy obywatel nie ma prawa wpłacić jednego dnia czek, a drugiego wpłacić na drugie konto bankowe? Uważam, że chyba ma. A to, czy z tego tytułu 5 dni nalicza mu się we wszystkich bankach lub 3 czy 2, to też nie jest sprawa obywatela, tylko sprawa raczej systemu bankowego. Oczywiście można było powiedzieć,
rzecz jest nieuczciwa. W momencie, kiedy ten, kto przenosi z banku do banku czek, wie o tym, że banki będą, 2 banki, 3 banki, 4 banki, będą naraz wypłacały odsetki za te same pieniądze. Wszyscy pisali łącznie z prasą o oscylatorze, a panowie z RB grali zupełnie inną grę. Ta historia podwójnego oprocentowania finansowo miała znaczenie w początkowej fazie działalności, natomiast później Baksik i Gąsiorowski używali to jako zasłony dymnej do swoich operacji kredytowych. Myśmy oficjalnie zrezygnowali, kierując odpowiednie pisma do wszystkich banków, z odsetek. W związku z tym kwestia wielokrotnego oprocentowania odpada. To jest w dokumentach, to można sprawdzić. I kiedy zrezygnowaliście z odsetek? No bo to jest też pytanie, czy zrezygnowaliście wtedy, jak już zaczęło Nie, w bardzo być krótkim to czasie, jasne, czy... dlatego że na bieżąco analizowaliśmy rzeczy, które się dzieją i z analiz nam wyszło, że może być, no bardzo śmiesznie to już mówię w cudzysłowie, że po prostu przyrost tych odsetek może być no, tragicznie szybki, tragicznie duży. Skoro nie zarabiają na odsetkach, no to na czym zarabiają? Ktoś sobie zada pytanie. Istotą sprawy było wyłudzanie kredytu poprzez banki z Narodowego Banku Polskiego, no i wykorzystywanie tych pieniędzy w różnych celach. Wiemy o zakupie traktorów, o zakupie dzieł sztuki. Chodziło o to, żeby zrobić z jednego czeku, na którym jest powiedzmy 10 milionów złotych, zrobić kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset czeków, na każdym z nich 10 milionów złotych. Czyli chodziło o sklonowanie czeków. Wykreowanie pieniądza, którego nigdy nie było. Ja wykorzystywałem oscylator tylko i wyłącznie w celu jak najszybszego przemieszczenia pieniędzy, na przykład z punktu A do punktu B, po to, żeby mieć zawsze dostęp do własnych pieniędzy, żeby nie być w pozycji, w jakiej banki ustawiły swoich klientów, czyli w pozycji petenta, który jak za carskich czasów nisko musi się pochylić przed okieneczkiem i grzecznie prosić, żeby mu pozwolono operować jego własnymi pieniędzmi. Tylko i wyłącznie po to był oscylator. My nie byliśmy petentami w bankach, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. I przystępowałem do transakcji i mówię, tak, to jest dzisiaj moja propozycja, tyle i tyle dam. A ktoś mówi, no tak, jak dasz to dzisiaj, to masz deal. I się śmiał, bo wiedział, że 2-3 tygodnie to trwa. Mówię, no to idziemy do notariusza. Ja mówię, no, ja płacę dzisiaj, nie ma problemu. Wygrywałem tym, że miałem natychmiastową dostępność pieniędzy. Wygenerowano więc tak zwany pusty pieniądz, który, zrobiwszy kółko przez kilka banków, wracał do pierwszego banku. To nie było możliwe, żeby na tak zwanym oscylatorze sumować powiedzmy 100 transakcji dziennych i powiedzieć, no to ja już mam 100 razy stawkę dzienną, bo summa summarum na końcu okresu obliczeniowego to wszędzie się bilansowało. Zilustrujmy zatem mechanizm działania oscylatora. W operacji ArtB brało udział łącznie 68 oddziałów banków, w których ArtB posiadało rachunki firmowe. Przyjmijmy, że w banku A ulokowany jest 1 miliard złotych. ArtB na podstawie czeku z banku A wpłaca 1 miliard do banku B. Następnie na podstawie czeku z banku B wpłaca 1 miliard do banku C. W tym momencie ArtB posiada już zaksięgowane łącznie 3 miliardy złotych w 3 bankach. Tu pojawia się tak zwany pusty pieniądz, czyli 2 miliardy w bankach B i C. Tę operację ArtB powtarza w ciągu jednego dnia w N bankach. Na sam koniec operacji, zwanej oscylatorem, ArtB wraca do banku A z czekiem z ostatniego z banków N. W tym czasie bank B wysyła drogą pocztową notę obciążeniową do banku A. Droga pocztowa trwa średnio 10 dni, a w ekstremalnych przypadkach nawet 49 dni. Tymczasem w czasie 10 dni ArtB zdążyło już wpłacić czeki w kilkudziesięciu bankach. W efekcie na ich rachunkach jest zaksięgowane łącznie kilkadziesiąt miliardów złotych. Można przyjąć, że ArtB ma dostęp do 1 miliarda złotych we wszystkich oddziałach banków w całej Polsce, w których ma rachunek firmowy. Równocześnie banki dostają należne odsetki od 1 miliarda złotych, które wykazują na swoim saldzie. Wróćmy teraz do rozliczeń międzybankowych. Bank A przekazuje bankowi B poprzez regionalne oddziały Narodowego Banku Polskiego 1 miliard złotych.
Kolejne banki wysyłają do siebie noty obciążeniowe, które będą realizowane przez Narodowy Bank Polski przez kolejne tygodnie. W ostatecznym rachunku saldo ARTB wróci do stanu początkowego, czyli miliarda złotych. Warunkiem jest, aby droga pocztowa rozliczeń międzybankowych dogoniła w końcu po kilku tygodniach lub miesiącach drogę czeków ARTB. ARTB z tego tytułu skutecznie otrzymało tylko 15 milionów współczesnych złotych. Nie 400 milionów, nie 4 biliony, 15 milionów złotych, co w skali obrotu, czyli zysk do obrotu, to jest 0,07%. Minus karne odsetki, minus koszta, minus bilans oscylatora wynosił minus 10 milionów. Taki jest dzisiaj bilans oscylatora. Banki były zachwycone, jak mogły obsługiwać taką spółkę, bo na tym zarabiały. Odsetki zostawały w banku. Każdy bank nie tylko zarabiał na prowizji, ale zarabiał również właśnie na tych odsetkach. Na koniec dnia im więcej czeków na większe kwoty przeszło przez konkretny oddział banku, tym ten oddział miał lepsze wyniki. Centrala chwaliła pracowników, no świetnie sobie radzicie. Czyli krótko mówiąc, oscylator to, i to chyba najbliższe prawdy będzie sformułowanie, to szybki obieg czeków bez pokrycia pomiędzy różnymi bankami. Praktycznie wszystkie banki w Polsce, nawet banki spółdzielcze, wszystkie oddziały we wszystkich miastach większych, wojewódzkich oraz w niektórych powiatowych brały udział w tym procederze. Podczas tej konferencji, opisując mechanizm, pokazywałem, ile banki zarabiają pieniądze na operacji, którą później nazwaliśmy oscylator. Nie ile zarabia firma, ile banki mogłyby zarobić albo rządowe agencje mogłyby zarobić. I teraz raptem się pojawia ktoś, kto z tego systemu, który tam został stworzony jako przejściowy, czerpie nieograniczone zyski, tak mu się wydawało, i sobie może robić, co chce. Może sobie kupować cały pakiet Ursusa na jeden czek, a jutro może stocznię, a pojutrze może kopalnię. I to wzbudza podejrzliwość. Przynajmniej ja, jak sobie tak pomyślę, gdybym był nim, no to kto wie, czy bym nie zareagował podobnie. Kiedy przyjechałem do kraju po tym długim okresie rozłąki, to jest po 23 lata później, i dostałem tą książkę słynną Ona za kulisami III Rzeczypospolitej, gdzie Jan Bielecki, to był autoryzowany wywiad, więc ja uważam, że on wiedział, co mówi, i przyjmuję jego słowa dosłownie. Mówił tak, że ARTB nie rozwinęło się tylko dlatego, że to myśmy rządzili, czyli rząd Bieleckiego, Leszka Balcerowicza i liberałów. I wykończyliśmy, to są słowa byłego premiera, ARTB operacyjnie, czyli służby, a potem wszelkimi metodami prawnymi. Jak się jest winnym, to najpierw się wchodzi prawnie, a potem operacyjnie. Natomiast tutaj pewnie zaszła jakaś wyższa racja stanu. I jeżeli on w to wierzył, to rzeczywiście musiał zablokować cokolwiek się tam dzieje, potem wsadzić do więzienia, a potem przepytać i sprawdzić, o co chodzi. A potem najwyżej przeprosić, powiedzieć, że się ktoś pomylił. No, niestety tak państwo działa. Rzeczywiście, gdybyśmy upublicznili tą wiedzę o tym, jak oscylator mógł być stosowany, no to byłoby niewesoło. Bo wszyscy, stosując ten mechanizm, doprowadziliby do znacznego przesunięcia kapitału w tak zwany sektor spekulacyjny. A w tamtym czasie państwo dopiero zaczynało, nie miało pieniędzy, nie miało struktur, nie miało nic. To była rozmowa, która nas kosztowała eksterminacji. W całej sprawie jest wiele znaków zapytania. Nie wiadomo na przykład, ile spółka ARTB jest winna dłużnikom. Może się okazać, że jej długi są większe od lokat, pisze Gazeta Wyborcza. Głównemu podejrzanemu w sprawie ARTB, Bogusławowi Baksikowi, zarzuca się, że zagarnął mienie społeczne o wartości ponad 4 bilionów starych złotych. Po Ursusie wszystkie sprawy związane z ARTB i zainteresowanie ARTB różnych służb przyspieszyło, i to bardzo szybciutko rzeczy zaczęły się dziać. Z tego, co pamiętam,
to ja rzeczywiście informowałem pana premiera Bieleckiego o tej sprawie. Wnioski o ich zatrzymanie zostały do prokuratury złożone. Andrzej przebywał w Wałbrzychu. Mówi, tato, ja muszę jechać do Wrocławia. Jak pojechał, tak już go więcej nie zobaczyłem. Dopiero się dowiedziałem przy pomocy prasy, gdzie jest. Dzwoni z Hanoweru, mówi, tato, wiesz chyba, gdzie jestem. Ja mówię, wiem, bo cię szukałem we Wrocławiu i cię nie znalazłem i się cośkolwiek dowiedziałem, wprawdzie nie od ciebie. Ale dobrze, że żyjesz, że jesteś, że dzwonisz. Andrzej zadzwonił, powiedział, słuchaj, spakuj się, weź niedużo rzeczy, bo to na krótko, podstawowe, weź paszporty, co mnie trochę zdziwiło, ale wiem, że Andrzej lubi różnego rodzaju przygody, więc a może coś gdzieś pojedziemy. Nie bierz za dużo rzeczy, ponieważ kupimy po drodze, tylko weź dzieci, paszporty i przyjeżdżaj. Dzwonię do chyba Andrzeja Gąsiorowskiego, a on mówi, słuchaj, my musimy wyjechać pilnie za granicę, to skontaktuj się tam z nami za jakiś czas. A ja następnego dnia oczywiście słyszę w mediach, co się dzieje. Dobry wieczór. O spółce ArtB wciąż głośno. Dlaczego zezwolono na wyjazd za granicę prezesowi spółki ArtB Bogusławowi Baksikowi? W Polsce potworna nagonka została uruchomiona. Co najmniej jakbyśmy odpowiadali za pierwszą, drugą i przyszłą trzecią wojnę światową. Nie było żadnych formalnych zarzutów, oskarżeń formalnych. Oczywiście prasa suchej nitki na nas nie zostawiła wtedy. Domniemuję, że ktoś ich oszczeka. Nie mam na to żadnych dowodów. Z aferą ArtB wiąże się także skandal polityczny. Były minister w kancelarii prezydenta Maciej Zalewski został oskarżony o to, że ostrzegł właścicieli spółki przed grożącym im aresztowaniem, a wcześniej wyłudził od nich 57 miliardów złotych. Dwie wykluczające się wersje. Nikt nie udowodnił, która jest prawdziwa. Pierwsza jest taka, że Zalewski przez dziennikarkę ich ostrzegł, a druga jest taka, że jechali na wakacje i zupełnie przypadkiem znaleźli się w Izraelu. Ja w nią nie wierzę. Ja otrzymałem informację, w której ktoś powoływał się na pana ministra Zalewskiego, ale była to dziennikarka prawicowa, owszem znająca ministra. Bardzo dobrze byłoby widziana właśnie taka ich ucieczka dla tych polityków, którzy brali od nich pieniądze, a którzy tych pieniędzy się nie rozliczyli. A przecież byli tacy. Lepiej jest gonić króliczka, bo mówimy, że go gonimy, ale jak go złapiemy, to króliczek może coś mówić, w związku z czym lepiej, żebyśmy go nie złapali. Odium tego, żeśmy uciekli, jest najbardziej perfidnym elementem socjotechniki, jakie służby zastosowały wobec nas. Kiedy wyjechaliśmy 1 sierpnia, po drodze zaginęła Magda Baksik z 4 synów. Dla mnie to był jeden z najtrudniejszych czasów w moim życiu. Byłem dość zdesperowany i gdyby sytuacja się nie wyjaśniła, to stać mi było na bardzo desperackie ruchy. Pierwszego dnia jej nie ma, drugiego dnia jej nie ma, trzeciego dnia jej nie ma. Więc teorie były takie, że może ktoś ją porwał, ale nikt nie dzwoni po okup. Może mieli wypadek, ale na całej trasie nic się nie zdarzyło. Jako lekarz, który widzi przyjaciela, który jest straumatyzowany i zahipnotyzowany strachem, trzeba było coś powiedzieć. Nie było to mądre, więc dla mnie powiedzenie mu, słuchaj, to być może ją przetrzymują, bo nie wiem, chcą z nami pogadać na jakiś tam temat, trochę bliżej, była lepsza niż powiedzenie mu, wiesz co, ktoś ich zabił, nie wiem, pokroił na kawałki, bo tu w tym momencie wszystko było brane pod uwagę.
Gdybyśmy dzisiaj mieli taki majątek jak kiedyś i komuś by zginęła żona z 4 synów, a ktoś by miał tyle pieniędzy, co my wtedy, to co ktoś by sobie myślał? Wszystko. Boguś był w strasznym stanie. I on w to chyba uwierzył, bo jak zaczął, zadzwonił tam do kogoś funkcyjnego w Warszawie, jak zaczął tam jemu rzucać epitetami i na samym końcu stwierdził, że dobrze, to my wysyłamy agentów izraelskich na paszportach Interpolu do Polski i jak znajdziemy, że chociaż tyle służby mają związek ze zniknięciem, to on im i tam zaczął mówić, co on im zrobi. Magdę znalazł Interpol przez kartę kredytową w hotelu obok, bo na szczęście poszła w końcu na zakupy coś sobie kupić i wyskoczyło, że jest obok, więc Interpol ją przywiózł do naszego hotelu, gdzie była bardzo zdziwiona, że w ogóle są jakieś problemy i że tutaj, nie wiem, doprowadziliśmy do konfliktu zbrojnego, międzypaństwowego. Myśmy przez te swoje teorie, zamiast czekać po prostu aż się znajdzie, spowodowali wybuch afery ARP. No i dzwonię wtedy do Pęcic, na Wspólną, że tutaj proszę wszystkich tam cywilnych pracowników do domu, żeby zabezpieczyć tam 30 samochodów marki Polones i 10 szybkich i helikoptery. Ktoś z analityków, którzy słuchali, co się tam dzieje przez posłuchy, no właśnie chyba zameldował, że tu będzie atak ARP, łącznie z agentami Mossadu. Ktoś chciał pewnie zdobyć medal w boju i wysłał te wszystkie jednostki uzbrojonych ludzi po to, żeby takich agentów ewentualnie przechwycić. Każde takie działanie musi być zabezpieczone od strony fizycznej również. To znaczy, nigdy nie wiadomo, jak osoba, wobec której są prowadzone czynności, się zachowa. To są różne sytuacje. Ktoś może przez okno wyskoczyć, no nie wiadomo, co się może zdarzyć. Najazd na Pęcicę był 4 sierpnia, 4 dni po naszym wyjeździe. Przeprowadzoną rewizję w lokalu spółki jej prezes nazwał zapalnikiem akcji przeciwko ARP w stylu polskiego piekła. Dodał jednocześnie, że wszystkie wcześniejsze kontrole finansowe wykazały, iż poczynania firmy są zgodne z polskim prawem. Żeby zabezpieczyć to od strony fizycznej, to trzeba było prosić policję o jakieś 80 osób, które można nazwać, które by chroniły tą operację, bo UOP takich środków nie miał. Więc oni zabezpieczali, tak jak dzisiaj też policja wchodzi w asyście antyterrorystów, dzisiaj się mówi, prawda? A wtedy nie było czegoś takiego. A trudno było od policji pożyczyć na całą dobę kilkadziesiąt osób. Więc tą funkcję spełniali zresztą bardzo dobrze pracownicy Gronu. Osobiście rozmawiałem z Petelickim, żeby jakoś dał ochronę nam na to działanie. Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa dokonali przeszukań w niektórych bankach oraz w biurach firmy ARP. Wobec 5 osób objętych śledztwem prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo jest kontynuowane. Zadzwonił jakiś funkcjonariusz do bramy i krzyczał, żeby otworzyć, a potem nawet nie czekał, żeby mu otworzono. I pancerny samochód rozwalił tą bramę. Był stróż, który nie chciał otworzyć bramy, więc z tego co pamiętam, jak mi referował potem Petelicki, czy tam pracownik Gromu, który tam był kierownikiem ochrony z ramienia Gromu, no to nie chciał otworzyć, to pokazali nakaz przeszukania i tak dalej. Nie chciał otworzyć, to trącili samochodem bramę i wjechali, no i słusznie zrobili. No. I to było tyle. W Pęcicach jeden z moich ochraniarzy rozbroił iluś oficerów, którzy w maskach wjechali z kałachami do kuchni, by straszyć kucharkę. Nasz gość z Izraela to był były komandos z właśnie Sarayet Matkal, który odwiedzał swoją narzeczoną, notabene moją sekretarkę.
też odruchowo zareagował. Jak zobaczył kogoś zamaskowanego z bronią wymierzoną, go rozbroił, przyłożył broń w drugą stronę. Skończyło się trochę tak dziwnie, bo w biurach ARD-B, z tego co słyszałem, najpierw wtargnięto do mieszkania obok przez pomyłkę. A tak jest pomyłka. Jaki to jest numer mieszkania? Pomyłka! Jaki jest numer mieszkania? Pomyłka, nie ten numer mieszkania! Jaki numer mieszkania, panowie? Mieszkania, jaki numer? Więc jak już stwierdzono, że to nie jest to mieszkanie, więc próbowano wtargnąć do pomieszczenia ARD-B, gdzie otworzył generał Rozłubirski. Więc panowie w kominiarkach zasalutowali odruchowo i potem prosił, żeby nie rozwalać drzwi, tylko żeby wejść, bo jest tutaj po prostu... Nie ma sytuacji zagrożenia. Przy czym za chwilę wjechała jakaś wycieczka z mojej szkoły z Wałbrzycha, bo mieli jechać do Izraela, a tutaj, prawda, żandarmeria, GROM. No miałem ekipy, 17 czy 18 ekip, które wchodziły i informowały mnie. To zresztą cały sztak był, bo to nie sposób jest, żeby jedna osoba ogarnęła taki temat cały. Było około 20 punktów wyznaczonych do przeprowadzenia przeszukania, niekoniecznie zatrzymania osób, ale przeszukania. Gdzieś mi się spodziewali, że mogą być dokumenty ARD-B, środki finansowe. Eksplozja poleciała i w związku z tym mieliśmy drugi problem. Z jednej strony banki, a trudno z bankami się rozmawia, jak jest wywołanie skandalu w drugim kraju, więc wszyscy od razu wow, to my już nie chcemy rozmawiać. Mieliśmy zagrożenie zatoru płatniczego, co jest poważną sprawą, czyli gdzie są pieniądze, gdzie są depozyty, a tu jest zator i musimy coś zrobić, żeby tego zatoru nie było. MB wprowadził telegraficzny system rozliczeń czeków, to już system oscylatora nie mógł działać, bo rozliczenia następowały natychmiast. Nie była wymagana ilość czasu, żeby jeden bank i drugi bank dokonały wzajemnych rozliczeń za pomocą przesyłek pocztowych. Pojawi się ogromny debet w banku jednym, drugim, trzecim. Historia debetu w banku BHK. Były bardzo duże naciski ze strony inspektoratu do banków, aby nam po prostu blokować transakcje, wypowiadać konta, uniemożliwiać przepływ kapitału. I w zasadzie ostatnim bankiem, który temu się nie poddał, to był Agrobank i Bank Handlowo-Kredytowy. W mojej pamięci nigdy nie nastąpiło żadne zablokowanie kont ARD-B. Tym bardziej nie bardzo wiem, na jakiej podstawie prawnej by się to mogło stać. To, co się stało, to została podjęta decyzja, być może to było pod koniec lipca, może to już było w sierpniu, o przelewach telegraficznych. Ta decyzja spowodowała, że wszystkie te salda tych rachunków, tych wszystkich różnych spółek spadły na bank handlowo-kredytowy, ujawniły się. Ta kwota 4,2 miliona złotych, ona była już przedtem, tylko ona była w rozproszeniu, ona była nieskonsolidowana. Gdyby ten mechanizm się dalej kręcił, to wówczas by się to nie ujawniło, tylko nadal by puchł ten dług. Jeżeli podejmiemy się działań prewencyjnych, czyli zabezpieczenie zadośćuczynień, zanim one nastąpią, nie jest to sprawa karna. W związku z tym zaprosiliśmy Ryszarda Janiszewskiego, który był przedstawicielem właścicieli banku BHK i członków zarządu, aby przylecieli do Hanoweru celem ustalenia pozycji i spisania umowy, która określała nasze rozliczenia i ewentualną sytuację między nami, potencjalnym dłużnikiem, a bankiem potencjalnym wierzycielem. Przedstawiciele banku z Katowic otrzymali od prezesa i wiceprezesa, którzy działali w imieniu spółki ARD-B, cały majątek spółki. W zasadzie umowy hanowerskie były tylko na okres przejściowy do momentu wyrównania tego bilansu w ciągu tygodnia. Tak to było zaplanowane. Tygodnia czy 10 dni.
Od wczoraj Bank Handlowo-Kredytowy jest nowym właścicielem spółki ARTB. Ich dotychczasowi właściciele oświadczyli, że rezygnują z funkcji w zarządzie spółki, a całość swoich udziałów, 120 miliardów złotych, przekazali temu właśnie bankowi. W Hanowerze zostały z bankiem zawarte 2 umowy. Żadna z tych umów nie oddawała własności spółki ARTB bankowi. Ze względu na to, że byliśmy poza granicami Polski, nie mogliśmy wykonać czynności, które prawo wymaga, by były wykonane notarialnie. Stąd przekazaliśmy warunkowo prawa korporacyjne, aby bank po powrocie do Polski mógł wykonać te czynności. Nie było mowy o tym, żeby firmy przepisywać, żeby firmy ograbiać, żeby firmy rozkradać. Po prostu była to kwestia, ja jestem komuś coś winien, ktoś mi nie ufa, ja mu coś daję w zastaw. Panowie Baksik i Gąsiorowski oświadczają dalej, że przenoszą własność powyższych udziałów na Bank Handlowo-Kredytowy S.A. w Katowicach w celu zabezpieczenia wszelkich należności banku wynikłych z kredytu debetowego powstałego na skutek wystawienia przez ARTB spółka z.o.o. czeków płatnych z rachunku w oddziale banku we Wrocławiu. Z chwilą wywiązania się przez ARTB spółka z.o.o. z całego zobowiązania, o którym mowa wyżej, własność udziałów przechodzi z powrotem na przewłaszczających, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Przedstawiciele BHK byli cwani. A co będzie, jak ten majątek nie wystarcza? To dajcie nam jeszcze udziały w tej spółce. A ile one są warte? Nie robimy wyceny. No niestety bank wpadł na pomysł, że tak zwaną formułę prawną przewłaszczenie na zabezpieczenie trzeba potraktować jako ostateczne przeniesienie własności. Zarejestrował się w ciągu najbliższego czasu jako jedyny właściciel. ARTB została przejęta przez bank BHK, który stał się jej właścicielem i postawił ją w stan likwidacji. Dług ARTB wobec Banku Handlowo-Kredytowego był automatycznie długiem Banku Handlowo-Kredytowego wobec Narodowego Banku Polskiego. Zgadza się, tak, panie prezesie? To znaczy, ten dług powstał dlatego, że zgodnie z systemem rozliczeń międzybankowych, który obecnie dożywa swoich ostatnich dni, a obowiązywał w momencie, kiedy panowie prowadzili tą działalność, Narodowy Bank Polski kredytował tak zwaną drogę czeku. Chodziło głównie o Skarb Państwa i o, powiedzmy sobie, załamanie się systemu bankowego, bo to groziło załamaniem w ogóle funkcjonowania systemu bankowego. NBP, który w ogóle nie miał z tym nic wspólnego, ani Skarb Państwa zostali przez prokuratora włączeni i w ten sposób powstała sytuacja, w której to rzekomo myśmy narazili Skarb Państwa, czy też NBP, czy system bankowy na straty. Dlaczego państwo ma przejmować udziały jakiejś firmy, w której 2 osoby są właścicielami? I to jest ten cały absurd, który dzisiaj nowi prokuratorzy, którzy mają lat już nie 70, ale są wychowani w nowej rzeczywistości, nie mogą zrozumieć, jak to w ogóle było możliwe. Powołano na samym początku do rozwiązywania zwykłego problemu rozliczeń między podmiotem A i B 2 prywatnych podmiotów, ja to nazywam komitet inkwizycyjny, specjalną komisję do spraw kryzysu ARTB, w skład której wchodził przedstawiciel wysokiej rangi UOP-u. Wiktor Fonfara, Adam Dębiec. Dębie, tak. Wiceminister finansów. Stefan Kawalec. Następnie prokurator. Radomski. I kto jeszcze? NBP. I przedstawiciel NBP. Ja się pytam, jaką sprawą dzisiaj, przenieśmy ten konflikt na dzisiejszy grunt i wytłumaczmy komuś na ulicy, co musiałoby się stać, żeby tego typu w ogóle radę, która nie ma żadnych umocowań prawnych, żadnych relacji z tymi 2 podmiotami, wyznaczyć celem no nie tylko wpływu na decyzję, ale totalną kontrolę nad tymi 2 podmiotami celem unicestwienia wbrew woli właścicieli. Bo ani naszym zamiarem, ani właściciela BHK nie było dobicie tych 2 firm, które stwarzaliśmy naprawdę w ciężkim pocie i cała rzesza tysięcy ludzi. Ktoś sobie przyszedł
i mając po prostu siłową przewagę, narzucił zarząd nad majątkiem, który do nich nie należał, w imieniu narodu. I to jest cały problem. To jest geneza. Dlaczego to się stało? Jakim prawem? W życiu by mi nie przyszło, że premier potrafi zaangażować służby, żeby znacjonalizować prywatny bank, żeby się dostać do naszych aktywów. To po prostu było na skalę epoki. Spółka ARTB, takiego bardzo dużego majątku, który byłby, no nie wiem, w dolarach po 100 paczek w banknotów w każdej paczce i tych w sejfie gdzieś przechowywać, to nie było. Nie badaliśmy w ogóle działalności gospodarczej ARTB jako takiej. Natomiast przyglądaliśmy się, że ARTB nabywało różnego rodzaju dobra w postaci nieruchomości, jakichś, no nie wiem, no innych wyposażenia, chyba jakichś nawet wirolotów i tak dalej. To teżśmy badali, skąd ARTB posiadało na to środki. I co panom wyszło z tego śledztwa? Że ARTB wytransferowało ze systemu bankowego określone kwoty, które wytransferować nie powinny, bo nie było na to żadnych przesłanek materialnych, że ARTB na przykład te kwoty uzyskało z produkcji albo z handlu, tylko z przeprowadzenia operacji czekowych w systemie finansowym, to znaczy w systemie bankowym, wskutek takiego, a innego rozliczania czeków gwarantowanych. Nie będę przytaczał już w szczegółach montowni i obrotu kilkuset milionów dolarów w sprzęcie elektronicznym. Taka sama prawie kwota to jest mleko w proszku. Nie będę mówił o tym, że złamaliśmy Animex, monopol Animexu w handlu mięsem. To też bardzo duże kwoty. Ileś olejarni, ileś fabryk typu na przykład fabryka drobiu, czy fabryki z sektora przemysłowego, elektromaszynowego. Pan prokurator, były zresztą, on nie widzi tego. Większość tych środków, które spółka ARTB miała i którymi dysponowała, pochodziły właśnie z obrotu czekami bez pokrycia. Stare żydowskie przysłowie mówi, że zdrowej głowy nie kładzie się na chorą poduszkę. Zatem postanowiliśmy nie wracać. Decyzje były różne podejmowane. Jedziemy do Niemiec, do tego hotelu, do drugiego hotelu. W końcu jedziemy do Izraela. Cała tragedia polegała na tym, że wytępiono i to od razu wszystkie firmy, które były podległe. Zabierano towar, który był opłacony, zabierano pieniądze, zabierano wszystko wszystkim firmom. One zniknęły z powierzchni ziemi w ciągu miesiąca, dwóch. Krach finansowy spółki w trzecim kwartale 1991 roku w wyniku ujawnienia debetu na koncie w banku handlowo-kredytowym oddział we Wrocławiu na kwotę 4,2 biliona złotych przekreślił dalszy rozwój firmy, doprowadzając w konsekwencji do postawienia jej w stan likwidacji.